Po wielu perturbacjach udało mi się obejrzeć ten film. Co prawda po włosku z angielskimi napisami, no ale że angielski nie jest mi obcy, więc dałem, wydaje mi się, radę. Jest to ostatni film, póki co oczywiście, Dario Argento, który omawiam, Syndrom Stendhala. No jak najbardziej rzeczywiście tak się zastanawiałem, o co chodzi, ale panie i panowie, słuchajcie. Zespół Stendhala to prawdziwy zespół chorobowy, zdiagnozowany po raz pierwszy we Florencji we Włoszech w 1982 roku. Nazwa pochodzi od imienia francuskiego pisarza Stendhala, znanego jako Marie-Henri Beyle, który według doniesień doświadczył podobnych objawów w 1817 roku. Chodzi o to, że patrzymy się na jakieś dzieło sztuki i po prostu odjeżdżamy tak, że no rzeczywiście nie ma nas, że odjechaliśmy w inne czasy. Zresztą w pewien sposób, no jak bardzo dużo filmów zresztą Dario Argento, jest on oparty na faktach. Otóż reżyser Dario Argento, tu się posiłkuje oczywiście ciekawostkami z IMDb, powiedział, że w dzieciństwie doświadczył syndromu Stendhala. Podczas zwiedzania Aten z rodzicami młody Dario wspinał się po schodach Partenonu, gdy ogarnął go trans, który sprawił, że na wiele godzin stracił kontakt z rodzicami. To doświadczenie było tak silne, że Argento nigdy go nie zapomniał i natychmiast o nim pomyślał, gdy trafił na książkę Mogheriniego, która stała się podstawą filmu. Więc rzeczywiście widać, że coś w tym jest, coś jest na rzeczy. Dario Argento przynajmniej miał na rzeczy kilka spraw. Fabuła? Nie ma sensu, tylko i wyłącznie zarys. Nasza główna bohaterka w tej roli po raz wtóry oczywiście Asia Argento, bo chyba nikt inny nie chciał albo nie mógł, o tym będzie za chwilę. Jest policjantką, wchodzi do muzeum i właśnie doświadcza syndromu Stendhala. Otóż ogląda obrazy, no i rzeczywiście odjeżdża, ale jest tam w tym miejscu po to, żeby złapać seryjnego zabójcę. No i oczywiście łatwo, jak się można domyśleć, akcja się rozwija, co się dalej dzieje, to zobaczysz sama, tak naprawdę oglądając ten film. Zacznę może od pozytywów, bo pewnie od negatywach mógłbym mówić bardzo dużo, bo rzeczywiście nie jest to wybitne dzieło, ale na pierwszy plan rzuca się na pewno muzyka. No wiadomo, za muzykę odpowiedzialny był geniusz Ennio Morricone, więc nie ma co tutaj nic dodawać, ale jest jego ścieżka dźwiękowa przedziwna. Ponieważ ja tego nie sprawdzałem, aczkolwiek tak jest właśnie podane, że niesamowita ścieżka dźwiękowa Ennio Morricone do tego filmu odtwarza tę samą melodię, niezależnie od tego, czy puścimy ją od początku, czy od końca. Więc rzeczywiście jakoś tak to jest zrobione. No skoro mamy takie słowa, które się czyta tak samo od przodu jak i od tyłu, no więc rzeczywiście możliwe, że z muzyką tak to jest zrobione również. I ta muzyka sprawia, że to jest coś pięknego. Nieraz mówiłem, że w filmach Dario Argento jest tak, że tutaj jest akcja sobie, muzyka sobie, totalnie w ogóle nie pasują, ale kiedy to połączymy, to z tego wychodzi taki dziwny mariaż, który sprawia, że ta produkcja jest rewelacyjna. Tutaj tak, muzyka jest bardzo dobra oczywiście, ale ta produkcja nie jest rewelacyjna. Fabularnie, Dario Argento już mnie przyzwyczaił do tego, że fabuła tak naprawdę w jego filmach nie jest bardzo istotna. Otóż mamy dojść z punktu A do punktu B, do punktu Z, jak to woli. Wiadomo, pociąg wyjechał i w którym się miejscu spotka, ale nie jest to istotne. Istotne jest to, co się będzie działo, jak to będzie ukazane, wiesz, jak to rzeczywiście będzie zrobione. No i tutaj mamy tego zabójcę, który to na dobrą sprawę dosyć szybko jest pokazany, bo on jest najistotniejszy właśnie. Najistotniejsze jest to całe zakochanie się w sztuce, ten cały, powiedzmy, odlot, który sprawia, no i przemiana naszej głównej bohaterki. Więc fabuła, no jest jakaś, bo musi być. Chociaż z drugiej strony filmy Davida Lyncha, niektóre przynajmniej, przeczą tym, że fabuła jest potrzebna, ale wiadomo jak to wygląda. Ale mamy to, jest pokazane, ale nie jest rzeczywiście rewelacyjnie. Postacie są intrygujące właśnie, to jest chyba w tym filmie najważniejsze, ponieważ jak mówiłem już wcześniej, wraca po raz wtóry Asia Argento. Czemu Asia Argento? Ponieważ zarówno panie Bridget Fonda oraz Jennifer Jason Leigh, a także Daryl Hannah nie wystąpiły w tym filmie. Najpierw miała być właśnie Bridget Fonda, później Jennifer Jason Leigh. Kiedy to zawiodło, był pomysł, żeby nakręcić ten film w Ameryce, właśnie z Daryl Hannah w roli głównej. Co tam właśnie miała zagrać Annę Manin, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Dario Argento powiedział w jednym z wywiadów, czy to jest prawda, to już należy do ciebie, żeby to sobie zweryfikować ewentualnie, że nie podoba mu się, jak dyrektorzy castingów tak zwanych stwierdzają, nie, ta aktorka tego nie zagra, bo to jest scena zbyt hardkorowa, ona jest zbyt poważna, ona się nie pojawi nago, cała tylko pomalowana farbami, albo rzeczywiście nie zagra tak złej kobiety, czy takie. No i rzeczywiście Dario Argento był tym zdenerwowany, tym bardziej, że w Ameryce tak naprawdę Dario Argento jest nikim,
Jego sława to jest nikła w porównaniu z tym, co jest we Włoszech, bo tam akurat cytując jedną z gazet powołują się, że we Włoszech Dario Argento jest po prostu Bogiem i tam mógł to rzeczywiście zrobić. No Asia Argento wybitną aktorką nie jest i tutaj pokazuje, że wybitną aktorką nie jest, bo kiedy ona się martwi, jest przerażona, o nie, no to rzeczywiście mniej więcej tak to wygląda, więc no jest jej przemiana, ale to jest akurat na zasadzie powiedzmy, o teraz mam długie włosy, dziękuję bardzo, to się zmienię na w inny sposób obetnę włosy na krótko, no to jest cała przemiana. Troszeczkę taka mimika a la Steven Seagal, jestem wkurzony, jestem zadowolony, a teraz naprawdę będę biegł i gonił zbiera. A na koniec to ciasto było przepiękne. To właśnie taka jest mniej więcej Asia Argento. No, moja mimika oczywiście jeszcze słabsza jest niż tejże aktorki. Powraca, chociaż zaraz, czy powraca, to jest dobre pytanie, bo ja tak naprawdę Draculę 3D oglądałem wcześniej. W każdym razie występuje w tym filmie Thomas Kretschmann, bo rzeczywiście Dario Argento zobaczył jego i swoją córkę w filmie Królowa Margot i stwierdził, oni są rewelacyjni, jest chemia i to rzeczywiście musi się pokazać. No i Thomas Kretschmann, podobnie jak córka reżysera. Ja nie wiem, czy ja w ogóle chcę cokolwiek powiedzieć na temat jego gry aktorskiej. Chociaż z drugiej strony powiedziałem, gra aktorska to już w tym momencie jest buńczuczne i to jest nadużycie. No bo rzeczywiście facet tak nadaje się do kina klasy, może nawet nie C. Wiesz, gdzieś tam na VHS-ach z tyłu zakurzona taka jakaś jest kaseta, to właśnie tam w tych filmach powinien się pojawiać Tomasz Kretschmann. No okej, no jest... występuje w tymże filmie, ale tutaj nie jest postacią wybitną, tak, no rzeczywiście nie zagrał super świetnej roli, mimo że akurat dosyć ważna jest jego postać, ta, która gra, no bo rzeczywiście tak to jest skonstruowane. Film sam w sobie tak naprawdę, no co tu dużo mówić, wybitny nie jest, jest zbyt dużo głupot, tak sobie na przykład tutaj wypisałem i zbyt dużo informacji. Ekspozycja z koszmaru, dostajemy tak na zasadzie piąchem, wiesz, w nos po prostu. Efekty wizualne, oj, naprawdę boli, bardzo boli. I już nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o efektach praktycznych, bo znowuż ponoć, według IMDb jest to pierwszy film włoski, gdzie wykorzystano grafikę komputerową. 96 rok, troszeczkę mi się nie chce wierzyć, no ale tak rzeczywiście jest napisane, ale jest to beznadziejne. Naprawdę efekty wizualne są koszmarne, tego się nie da zrobić. Chamsko też mamy wiele rzeczy ukazanych, na przykład w pewnym momencie nasza bohaterka traci broń i niby to jest zrobione tak przypadkiem, ale w pewnym momencie mamy zbliżenie, wiesz, jest zbliżenie, ręka zabiera to i odchodzi. No i oczywiście można się domyślić po 2 sekundach, że ta broń później będzie bardzo ważna i uwaga, zagadka i stwierdzenie od razu, odpowiedź, tak, ta broń będzie później bardzo ważna, więc po prostu jest hardkorowo. Technicznie jest źle. W pewnym momencie, kiedy nasi bohaterowie idą gdzieś tam jakąś ścieżką i w tle słyszymy helikopter i to bardzo ładnie wszystko widać, tylko jeżeli jesteś uważnym widzem, albo nawet jeżeli jesteś widzką, która niespecjalnie się przykłada do oglądania, no to zobaczysz, że to nie jest helikopter, tylko ktoś po prostu światła wyłącza, bo na pewno budżet nie pozwolił, a gdzieś tam tylko i wyłącznie słyszymy helikopter, oczywiście nagrany później. Bohaterowie gdzieś tam wieje im strasznie, no ale to normalna sprawa, więc rzeczywiście technicznie ten film po prostu, krótko mówiąc, kwiczy i leży. Nie jest źle z tak zwanymi sztampowymi, no nie sztampowymi, z tymi rzeczami, które Dario Argento, do których nas przyzwyczaiły, a przynajmniej mnie, czyli na przykład punkt widzenia zabójcy, tak, jest, w końcu się pojawiają, wiesz, te słynne ręce, które tam się pojawiają, też to jest, więc jeżeli lubisz takie rzeczy, takie smaczki, to oczywiście można to jak najbardziej zobaczyć. No też kolejna informacja, że scena otwierająca została nakręcona w słynnej Galerii Uffizi we Florencji. Od 2014 roku Dario Argento jest jedynym reżyserem, który kiedykolwiek otrzymał pozwolenie na filmowanie w muzeum. No to chyba to jest informacja z 2014, ponieważ film jest z 96. Ale jak już mówiłem, Dario Argento we Włoszech jest Bogiem, więc tam nie ma w ogóle co dyskutować na temat jego, no powiedzmy, poziomu, jaki prezentuje tym, czy ludzie go kochają, czy nie. Film miał budżetu 3,8 miliona dolarów. Nie ma informacji, czy zarobił i ile, aczkolwiek była planowana kontynuacja, więc domyślam się, że film został przyjęty
albo został przyjęty dobrze we Włoszech, albo zarobił na tyle, że stwierdzono, ok, trzeba kręcić drugą część. Tytuł, kontynuacja filmu, bo oczywiście był scenariusz, miała nosić tytuł W ciemnościach, w której powracałaby postać Anny Mani, ale pomysł wyrzucono, niestety się nie udało. Później poznaliśmy szkielet, pomysł tego filmu jako Il Cartaio. No rzeczywiście ten film był również omawiany w cyklu kultowe horrory, więc jak najbardziej co się nie odwlecze, to nie ucieszy i Dario Argento nam pokazał, że można jak najbardziej, ale film niestety to nie jest dobra produkcja. Ostatnie lata twórczość Dario Argento pokazuje, że chyba się rzeczywiście zestarzał i ja to powtarzałem wielokrotnie. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym, jak śpiewał kiedyś Perfect, a niestety coraz większa liczba reżyserów nie potrafi tego. No ktoś może powiedzieć, ale stary, co ty gadasz? Przecież film dostał nagrodę. Dostał nagrodę Saturna w 1999 roku za najlepsze wydanie filmu na kasecie wideo. I myślisz, super, fajnie. Pod spodem jest dopisek, to nie nagroda, tylko nominacja. Więc jeszcze gorzej. Ale no niestety nie jest to produkcja, którą mogę polecić tobie. No ja ten film obejrzałem z kronikarskiego obowiązku. To nie jest nagle, że w porządku, była świetna produkcja. Za 2 tygodnie sobie włączę jeszcze raz, może jakieś dodatkowe smaczki wychwycę i tak dalej, i tak dalej. No nie. Film z fabułą sztampową, tandetną. Efekty wizualne nie są rewelacyjne. Tak, jak najbardziej. Leje się bardzo dużo czerwonej farby. No akurat do tego nas Dario Argento przyzwyczaił, że jest potężnie. Nawet jedna z miniatur, która się pojawia, no scena z żyletką jest dosyć ciekawa. Muszę przyznać, że rzeczywiście to wygląda dobrze. Chciałbym powiedzieć, że podoba mi się przemiana postaci, ale no Asia Argento nie jest na tyle intrygującą aktorką, jej warsztat jest na tyle słaby, że nie potrafiła tego oddać w sposób ciekawy. Jeżeli już, to dostajemy informacje na zasadzie plaskacza, po prostu wiesz, jakoś tak chamsko-wulgarnie jest nam przedstawione i to wszystko się niestety nie spaja, dlatego no nie mogę polecić tobie tego filmu. Nie jest to co prawda najgorszy film Argento, ale oczywiście nie jest to też najlepszy, bo te już minęły czasy, kiedy Argento nam dawał dobre, świetne filmy, już minęły bezpowrotnie i ja sam pewnie gdzieś tam będę chciał wrócić do czasów Suspiri i tych innych produkcji, kiedy rzeczywiście no, filmy Argento to było coś nowego dla mnie, coś pięknego. Przypominam, ja w tym momencie z filmami Dario Argento dopiero jestem za pan brat, może ostatnie pół roku, może 8 miesięcy, czyli gdzieś powiedzmy, umówmy się, na początku 2024 roku. Dziękuję tobie za to bardzo, czyli widzowie kanału Marcinowe Recenzje wybrali, bo to oni wybierają właśnie, to wy wybieracie filmy Dario Argento do tego cyklu i się spotkałem i zakochałem się, ale w tym momencie no niestety ta miłość już nie trwa, mój miesiąc miodowy, właśnie tak, dziękuję bardzo, koniec, wracamy do pracy, obowiązki, a rzeczywiście ta miłość tam gdzieś odeszła, nie ma jej więcej i to wszystko. A Syndrom Stendhala to jest kolejny film, który jeżeli jesteś, naprawdę, jeżeli kochasz film Argento, obejrzyj, odhasz i dziękuję, ale tylko z kronikarskiego obowiązku. A jeżeli chcesz zacząć przygodę z filmami Dario Argento, to na pewno nie od tego filmu, bo się zawiedziesz, naprawdę, bo się zawiedziesz i nie będziesz mieć ochoty później oglądać jego filmy. Wróć, albo w ogóle zacznij jego przygodę od tych filmów z lat 70., gdzie rzeczywiście tam się i są klimaty i to wszystko się zgadza, a tutaj poza muzyką tak naprawdę, no i jeszcze może powiedzmy sceną w Rzymie, no niech tak będzie w Rzymie, niekoniecznie cokolwiek się zgadza, także bardzo mi przykro, tak to jest, ale na tej liście jest oczywiście mnóstwo kultowych horrorów, lepszych lub gorszych, ale na pewno ciekawych, obejrzyj, bo warto.